No siemanko, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Michu Michalski z tej strony, tym razem prosto z Bali. Naprawdę jest tutaj bardzo ciekawie, ale o tym możecie się dowiedzieć z vlogów, a my tymczasem zaczynamy kolejny odcinek z naszej ulubionej serii, czyli Airdrop Info. Oczywiście nie zabraknie kilku informacji z rynku, kilku ciekawostek, będzie super fajnie i przyjemnie, także tradycyjnie zapraszam na intro! Dobrze, więc resztę materiału nagramy tutaj, nie będziemy się tam wydzierać na sąsiadów, chociaż tutaj jestem taki trochę lekko oświecony, ale nic to. Zaczynamy oczywiście od Dropstep, no i możemy tutaj zauważyć, że kurczę, no nie dzieje się zbyt dobrze, bo tak jak wcześniej byliśmy w zeszłym tygodniu trochę wyżej, tak teraz Fear and Greed Index spadł z powrotem do 25 punktów, tam gdzie byliśmy wcześniej, a Bitcoin nawet zaliczył takiego dipa na 68,500. Teraz tutaj mamy Ethereum, który walczy cały czas o poziom 2000. No i w sumie reszta rynku to nie jest aż tak bardzo ważna, bo ponieważ te dwa tokeny właściwie to wyznaczałem kierunek. No i w zeszłym tygodniu mieliśmy bardzo ważne informacje od SEC-u, a konkretnie to chodzi tutaj po prostu o uregulowanie kryptowalut w jakimś konkretnym kierunku, ponieważ wcześniej tutaj nie było jakichś takich zamierzonych regulacji. No i Wugarisu, który wcześniej był CMO BitGeta, teraz jest właściwie COO Mexa, wystosował właśnie tutaj taki post. Chodzi tutaj o to, jakie konkretnie kryptowaluty będą zakwalifikowane do konkretnych sfer, jeśli chodzi o podatki, ponieważ jest to dość ważne, jeśli odprowadzasz podatki w USA, a jak wiemy, USA ma większość rynku krypto w swoich rękach. Oczywiście Azja i Europa jest tutaj dużym konkurentem, jednak USA wiedzie jednak prym. Więc to jest jednak bardzo duży krok naprzód, tak jak wcześniej Wam wspominałem o Krakenie, który uzyskał dostęp do konta Federalnej Rezerwy, więc kryptowaluty to już nie jest jakiś tam po prostu taki przyklejony jakiś odłam, tylko mamy konkretny dostęp do finansów. No i widać, że starają oni się tutaj regulować właśnie kryptowaluty w bardzo dobrym kierunku. Za to tutaj mam akurat niezbyt dobre informacje dla airdropów, ponieważ airdrop Robo od Fabric Protocol okazało się, że Bubble Maps, który jest w ogóle bardzo fajnym kontem do śledzenia różnych zachowań na blockchainie, więc oni stworzyli tutaj ponad 700 adresów, dzięki którym zebrali ponad 8 milionów dolarów, co jest ponad 40% właśnie tego airdropa. No i ten post właśnie skumulowałem i opisałem już wczoraj na swoim Twitterze, także polecam śledzić. No, tak jak widać, z tymi airdropami nie dzieje się zbyt dobrze, ponieważ po prostu founderzy wynajdują przeróżne metody po to, żeby zebrać to siano z rynku i nie wygląda to zbyt dobrze. Już chyba jutro zaczyna się NBX, a na ostatnim NBX-ie właśnie miałem prezentację o tym, że airdropy tak jakby się skończyły. Chodzi o to, że nie ma sensu tutaj działać właściwie pod jakieś konkretne takie kampanie depozytowe, ponieważ jest to zwykle właśnie robione w taki sposób. I lecimy dalej, tutaj też nie za dobre newsy, ponieważ wyszła informacja, że system iOS, który obsługuje telefony iPhone, konkretnie to wersja 18.4 i 18.7, była zainfekowana przez jakiś malware, przez jakichś rosyjskich hakerów. Ja wiem, ze względu na to, że teraz już mamy wersję 26, to może nie każdy używał tej wersji 18, ale jednak jeśli nie macie zbyt wiele miejsca na swoim iPhone'ie, to nawet ta automatyczna aktualizacja Wam nie zadziała, więc warto jest to sprawdzić drugi raz, o czym również pisałem na swoim Twitterze. Polecam followować oczywiście i polecam update'ować
swoje software do najnowszych opcji. Poza tym, co tutaj jest na pewno ważne? Ważne jest to, żeby mieć podwójną weryfikację na każdej giełdzie, na każdym social media, którym używacie, ponieważ różne rzeczy się zdarzają, takie dane potrafią wypływać i to w sumie nie jest nic nowego. Poza tym możecie whitelistować swoje adresy na przykład na giełdzie, gdzie będzie potrzebna kolejna weryfikacja, żeby wysłać wasze tokeny gdzieś na jakiś adres, na który wcześniej nie były wysyłane. Nie klikajcie w żadne nieznane linki i zawsze, jeśli sprawdzacie swoją pocztę, to zawsze sprawdzajcie, z jakiego e-maila przyszedł do was ten e-mail, ta wiadomość. I tutaj na przykład jest taka strona Have I Been Bound, gdzie możecie wpisać swój adres, żeby sprawdzić właśnie to, czy wasz adres e-mail wyciekł do jakiejś bazy danych, która ma zamiar was zhakować. Takie e-maile, takie bazy danych często są sprzedawane właśnie na darknecie, no i później dostajecie takie dziwne e-maile i dlatego właśnie ludzie również są hakowani, bo często jest to naprawdę legitny e-mail, jednak zawsze należy sprawdzać, od kogo on wyszedł i polecam używać większej ilości e-maili, które będą na przykład konkretnie przeznaczone do social media, kolejny e-mail będzie do giełd kryptowalut, kolejny e-mail do jakichś głupot, gdzie będziecie mogli się zapisywać na różne subskrypcje i tak dalej. No i pan Vitalik teraz tutaj właśnie wyszedł na podium i stwierdził, że PumpFun właściwie to zabił nam meme coin season, zabił nam ten cały trend, ponieważ na PumpFunie wychodziło tak dużo meme coinów, do tego na PumpFunie również wyszedł token Trump, więc stwierdził on, że to była taka zakała, powiedzmy, że rynku krypto. No ale co by pan Vitalik zrobił, gdyby na przykład token Trump wyszedł na Ethereum? Wydaje mi się, że stałoby się to samo i tak samo działo się z tokenami na Ethereum, tylko że na trochę mniejszą skalę, ze względu na to, że fee po prostu były na tyle wysokie, że nie dopuszczało tak dużej ilości użytkowników. Na PumpFunie było to po prostu super proste, no i Vitalik się tutaj teraz trochę obraził na Solanę ze względu na Solanę, która jest dużym konkurentem właśnie Ethereum, jednak patrząc na TVL, to jednak to Ethereum cały czas wiedzie premium. No i lecimy dalej, proszę Państwa, ponieważ tutaj mamy w sumie taką ciekawostkę. James Wynn, którego możecie kojarzyć z platformy X, który jest bardzo znanym traderem, który miał zamiar tutaj zarobić bardzo dużo siana, jednak zrechtowało już go tyle razy, że już chyba tylko Luke on Chain to właściwie zliczył, ale sklejmował on tutaj $1654 w USDC z referali właśnie na Hyperliquid, po czym dorzucił kolejne prawie 4000 USDC i otworzył shorta X40 na Bitcoinie. Cena likwidacji 71 000, no i tak jak widać, raczej ten short mu tym razem wszedł, ponieważ to jest post z 21 marca. Także wielkie brawa dla Jamesa Wynna, tym razem Ci się udało. No i oby tak dalej, oby Ci szło jak najlepiej. James Wynn stał się trochę memem po tym, jak wszedł na jakiegoś space'a i gdzie nie potrafił wysłowić ani słowa, nie potrafił skleić nawet jednego zdania w jakąś konkretną swoją wypowiedź. No i okazało się, że jest on po prostu takim larpem. I ostatnio również pokazywałem Wam testnet Tempo, gdzie robiliśmy tutaj różne akcje. Już jesteśmy na mainnecie. No i powiem Wam, że ten blockchain naprawdę robi tutaj robotę. Po tych wszystkich współpracach, które oni tutaj mają, na przykład ze Stripe'em, jeśli się zalogujecie na Wasze konto Stripe, to będziecie mogli już tam zobaczyć transakcje, które wychodzą na Stripe'ie. Poza tym mamy jeszcze tutaj Revoluta, no i bardziej jest to taka L1 finansowa, żebym tak powiedział, ponieważ bądźmy szczerzy, ale krypto
nie jest przystosowane do takich regularnych użytkowników. Nie używamy tego krypto jakoś w sklepach, używamy krypto stablecoinów. I to jest właśnie coś nowego, czym chciałbym się zainteresować, jednak na tym mainnecie nie dzieje się tam zbyt wiele. Znalazłem jednego shitcoina, ale o tym powiem Wam za chwilę. Jeśli chodzi o sam mainnet, to nie ma tutaj zbyt wielu aplikacji, nie ma tutaj jakichś swapów. Mamy bardzo wielu partnerów i to są w sumie partnerzy związani z AI, ponieważ to jest blockchain dla agentów AI. Bo jak wiadomo, agenci AI nie będą używać Waszej karty, tym bardziej nie będą używać gotówki, więc po prostu krypto zmierza w stronę właśnie użyteczności AI. Jest tutaj jeden taki portfel, wallet.tempo.xyz. Jeśli macie jakichś asystentów AI na Waszym komputerze, to właśnie można wydawać im tutaj różne polecenia. Są tutaj polecenia z kategorii podróże, e-maile, research, shopping, kreacja, creativity. Za co właśnie te fundusze, które tutaj wpłacicie, te akcje będą opłacane. Jednak znalazłem tutaj jednego memecoina i ten memecoin, który wyszedł właśnie na Tempo Mainnet, zrobił jakieś 40 xów. Po tym jak go znalazłem, to było jakieś 13 xów, no ale za bardzo nie miałem czasu, żeby się tam zainteresować, zresztą nie było widać wykresu, ponieważ nie da się znaleźć tego wykresu na przykład na DEX Screenerze czy na DEX Tools. Za to jest tutaj dużo tokenów Time, które są na przykład na Pulsie. Sprawdźmy sobie, jak radzi sobie ProveX for Weeks. O, dzisiaj akurat nie za bardzo, minus 15%. Market cap spadł do 108 milionów. No i chyba tutaj już się mocno wylało. Wątpię, że to się podniesie, chociaż wydaje mi się, że każdy, kto trzyma tokeny na przykład Pulse albo Hex, powinien dostać jakiś konkretny airdrop w tych tokenach. Nie wiem, co tam nasz Rysiu serduszko sobie zaplanował, ale raczej próbował po prostu wyciągnąć z tego siano. Wracając do Tempo, to na przykład przy Stargate możecie tutaj użyć ich bridge'a po to, żeby właśnie przesłapować USDC na przykład z Base'a na USDC na Tempo. Ale jakichś konkretnych DEXów to tam właściwie nie ma. Tutaj znalazłem zadania, gdzie możecie sobie przebridge'ować, oczywiście na on-chain bridge możecie to zrobić, na Relay i na Stargate. Możecie sobie wykupić domenę na mainnecie na Infinity Names, no i wysyłać te GM-ki standardowo na on-chain GM, ale tak za bardzo to właściwie to nie ma co tutaj robić, także no nie wiem, czy możemy tutaj liczyć na jakiś airdrop. A co do airdropów, to warto jest sprawdzać Watchora, ponieważ tutaj mamy zawsze podpięte aktualne checkery, pod to, żeby sprawdzić, czy zakwalifikowaliśmy się na przykład na Shape, na Pearl, na Base. Mamy tutaj jeszcze Opinion, mamy Paradex, Avantis tutaj jest akurat sezon drugi, mamy Huma sezon trzeci. No a poza tym to ostatnio wyszły informacje, że również możemy sprawdzić Backpacka. Jeśli tradowaliście na ich exchange'u, ponieważ ja używałem tylko portfela, portfel działa na Solanie, naprawdę działa bardzo dobrze, także polecam portfel Backpack. Jednak z exchange'a, tak jak widać, mi akurat tutaj się nie poszczęściło, ponieważ nie tradowałem na tym exchange'u. Naprawdę podoba mi się ten portfel, a samego exchange'a nie używałem. I również wyszły tutaj nowe informacje od Degrassa. Grass daje 10 000 punktów dla nowych użytkowników. I to jest 10 000 mniej więcej tak jakbyście używali swojego komputera z włączonym nodem przez mniej więcej 2 dni, 50 godzin. Jednak airdrop z sezonu drugiego powinien już się pojawić moim zdaniem jakieś pół roku temu, także no nie wiem, co oni tutaj próbują zrobić, może próbują zebrać więcej danych, które gdzieś tam opychają na jakimś czarnym rynku, nie wiadomo. Tak czy siak, jeśli nie używasz jeszcze Grassa, to możesz sprawdzić link w opisie, tam dostaniesz dodatkowych 10 000 punktów, a później zobaczymy, co z tego będzie. Ostatnio również pokazywałem Wam tego X-Stocks, który odpalił się na kilku blockchainach i to jest całkiem ciekawa sprawa, ponieważ to są stokenizowane akcje, które działają nie tylko na Ethereum, Solanie,
Tonie, ale również teraz na Inku. Jest to dość popularne i z tego co widziałem, to można tutaj dość fajnie zarobić używając DeFi. Jednak wchodząc sobie na DeFi Lama, to oni są tutaj cały czas na którym miejscu? Na 12 w tym momencie. Jeśli chodzi o TVL w ciągu ostatniego miesiąca, mamy tutaj wzrost o 118%. Także naprawdę jest to RWA, które wychodzi właściwie na prowadzenie, jeśli chodzi o kryptowaluty. I na przykład takie stoki możemy sobie kupić na Titan Exchange. Tutaj właśnie mają te X stoki. Możemy sobie kupić S&P, Circle, Tesla, Nasdaq, Micro. Jest ich tutaj dość sporo. Także możemy sfarmić sobie dodatkowo airdrop od Titan. Ja akurat zrobiłem dzisiaj testowo taką jedną transakcję. I dodatkowo wrzuciłem ją na PiggyBank. PiggyBank to jest również aplikacja na Solanie, która tutaj oferuje dość spory APR. Jeśli chodzi o USDC, to było tutaj 20%, jednak ten cap już się zamknął, więc nie da już się tego depozytować, ale macie tutaj dodatkowy multiplier, jeśli zdeponujecie wasze SPY, czyli SPP 500. Zostało tutaj do zamknięcia konkretnie jakieś 180 000 właśnie w tokenach SPY i dają oni tutaj APY na poziomie 7%. Dodatkowo farmicie kolejny airdrop. Więc przy tej całej akcji, używając X Stocks, dodatkowo Titana i PiggyBank, kwalifikujecie się na 3 airdropy. Z tym, że ja tutaj wrzuciłem w sumie tak delikatnie bardzo, bo chciałem to po prostu stestować. Wrzuciłem tutaj $45, ale tak myślę, żeby nie przerzucić moich akcji na przykład z Trading 212, żeby je sprzedać i właśnie wrzucić je tutaj. Z tym, że ten PiggyBank nawet nie jest listowany na DeFi Lama, także trzeba tutaj naprawdę delikatnie się z tym podchodzić. No i jeśli byście chcieli takie konkretne wideo, jeśli chodzi o farming na Solanie, ponieważ ten farming, który robiłem ostatnio, już całkowicie zamknąłem. Te wszystkie Solany, które miałem na Fragmentic, po prostu wyciągnąłem. Trzeba tutaj na to czekać jakieś 6 dni. Także później po prostu dostajecie te wszystkie Solany, które tutaj zamknęliście, ale te punkty, które zebraliście, możliwe, że później dostaniecie jakieś nagrody. Czemu nie chcę wchodzić tutaj zbyt agresywnie? Ponieważ ten S&P 500 spadał ostatnio ze względu na tą wojnę i ze względu na to, co się dzieje na świecie generalnie. To jest po prostu indeks, który zrzesza 500 największych firm na rynku USA, także ja miałem już tutaj zbudowaną pozycję, którą budowałem właśnie jakoś w tym regionie, ale to nie jest tak, że teraz nagle tutaj zobaczymy jakiś krak, który nam zjedzie na przykład do poziomu w 2021, ponieważ tutaj znalazłem wypowiedź znanego inwestora Petera Flincha, który właśnie mówi, że co 2 lata rynek mniej więcej zjeżdża o 10%, a co 6 lat zjeżdża o 25%. Oczywiście w kryptowalutach nie mamy takich cykli i w kryptowalutach widzimy zjazdy na poziomie 80%, ale to są stokenizowane akcje i tutaj akurat takiego dużego ryzyka nie ponosimy. Więc to DCA, czyli Dollar Cost Averaging, gdzie rozkładasz sobie swoje zakupy po prostu w czasie, po to, żeby uśrednić tą cenę, nie są aż tak ryzykowne jak w przypadku kryptowalut. Więc moim zdaniem jest to ciekawa opcja, a oczywiście wszystkie linki znajdziesz w opisie. Tutaj Wam również pokazywałem ostatnio tego glidera. No i on tam skanował w poprzednim wideo, które możecie zobaczyć tutaj mój portfel, po to, żeby móc zainwestować. No i teraz nazbierałem tutaj prawie 500 punktów. Jednak jeśli chodzi o to portfolio, tutaj możecie zobaczyć Ethereum, możecie sobie zdeponować. Tak jak widać, mój depozyt zjechał o prawie 5%, czyli mam w tym momencie $190, bo tak podchodzę do tego bardziej na miękko, ze względu na to, że to APR było tutaj 25% APR. No i teraz po 2 dniach, czy tam po 3 dniach
mam minus 4%, a powinienem mieć plus 25%. Dlatego właśnie ja to testuję wszystko dla Was, żeby zobaczyć, jak to wygląda i pokazuję Wam to wszystko bez ściemy. I bez ściemy również pokazywałem Wam ostatnie narzędzie, gdzie możecie sobie zeskanować Wasz portfel, czy jest powiązany z KYC, czy Wasz rząd może dojść do Waszego prywatnego portfela, ponieważ jak wiemy od 1 stycznia tego roku obowiązuje dyrektywa DAC 8, która zobowiązuje scentralizowane jednostki do raportowania o Waszych portfelach, transakcjach i tak dalej. Niedługo, za kilka dni będę miał również przyjemność porozmawiać z prawnikiem od Paycoin Tax. To jest aplikacja, która Wam pomaga po prostu stworzyć Wasz raport do zeznań podatkowych. Więc jeśli masz jakieś konkretne pytania, to poproszę je zadać tutaj w komentarzu. Będziemy rozmawiać o tym, na przykład jak rozliczać staking, jak rozliczać airdropy, jak rozliczać stakingi i tak dalej. Także bardzo ciekawy temat. Jeśli chciałbyś zapytać właśnie o takie trudne pytania, to napisz w komentarzu, a już za kilka dni będę miał okazję porozmawiać z Marcinem, więc wszystkie te pytania pojawią się na streamie. Nawet mi się zrymowało. A teraz krótki kącik reklamowy, ponieważ tak jak wiecie, sponsorem tego kanału jest zen.com, czyli jeden z najlepszych procesorów płatności w Polsce, gdzie macie konto multiwalutowe, gdzie macie karty płatnicze, macie integrację z Binance, Bybit i BitGet. Przesyły są praktycznie instant. Jest to chyba najlepszy, najszybszy i najtańszy procesor. A do tego, jeśli chciałbyś skorzystać z opcji Pro, przy rejestracji wpisujesz kod MichuZen i wtedy masz 150 dni do korzystania z Zen Pro za darmo. Wszystkie linki oczywiście znajdziesz w opisie. I to by było na tyle. Dzięki wielkie, zostaw łapkę w górę i koniecznie jakiś komentarz dla zasięgu, bo ostatnio jest tym słabo. Także pozdrówki ode mnie, siemanko, pozdrówki. Yo.